Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiaj po raz pierwszy odcinek premierowy Keto Kuchni. Trochę inaczej, nie będziemy gotować. Dzisiaj będzie o winie. W zasadzie jeszcze nie wiadomo, czy jest to ketogeniczne wino, czy może w dalszym ciągu eksperyment. Zobaczymy. Trochę z produkcji, fazy pośrednie, klarowanie, zlewanie wina itd. A w następnym odcinku będzie degustacja i zobaczymy, co z tego wyszło. Zapraszam. Do przygotowania wina potrzebujemy butlę. To jest butla 4,5 litrowa. Do tego syfon. Zatykamy nim z korkiem, zatykamy nim butlę. Napełniamy do połowy wodą, obserwujemy, jak bobluje. Potrzebujemy również sterylizator. Ja myję w nim wszystko, czego używam do przygotowania wina. Jest to dosyć ważne, żeby nie weszły nam bakterie i żeby nie zrobił nam się ocet zamiast wina. Do zrobienia wina używam takiego zestawu. Jest to wino białe Chardonnay. Jest w nim instrukcja. To akurat w języku angielskim, ale na pewno dostaniecie w Polsce takie same zestawy, bardzo podobne. W środku saszetki polepszające i przyspieszające pracę wina i jego zrobienie, klaryfikację. Sterylizacja nie jest skomplikowana, ale na wszystkich forach winiarskich podkreślane jest, jak bardzo ważna jest, żeby nie uzyskać octu zamiast wina. Wsypuję proszek, który kupuję w tym samym sklepie, około 4 łyżeczek na butlę. Zalewam ciepłą wodą, żeby się wszystko dobrze rozpuściło. Oczywiście mieszam. Mieszam całość, żeby dokładnie sterylizator się wymieszał. Trochę odlewam do zlewu, znowu, żeby lepiej go wymieszać, ale też całość później wylewam i tak do zlewu, bo to wszystko, co było w butli, posłuży mi do sterylizacji innych narzędzi, korek z syfonem, to samo lejek. Z lejka będę używać do wsypania cukru. Nie pominijcie tego kroku, jest on bardzo ważny. Jeżeli chcecie się napić później wina, a nie octu, to nie należy tego pomijać. Notabene taki sterylizator bardzo fajnie, woda ze sterylizatorem bardzo fajnie czyści zlew, jakbyście kiedyś mieli problemy z brudnym zlewem. Polecam serdecznie. Wszystko umyte. Otwieramy puszkę. Magia filmu, puszka otwarta. Sok jak sok, słodki. Nie przypomina białego wina. Mam nadzieję, że to sok z winogron. Pachnie dobrze. Do soku potrzebujemy dodać wodę, 1,8 litra. To jest butelka 2-litrowa, więc dodaję trochę do szklanki, takiej niepełnej szklanki i powinno się mniej więcej zgadzać. Zwykle używam tej samej wody butelkowanej. Nie chce mi się gotować wody. Kupuję gotową butelkowaną wodę. A najgorszym chyba zajęciem jest właśnie dodanie cukru. Po wodzie dodajemy jeszcze cukier. Ja miałam mieszankę cukru, resztka cukru białego i jakiś zbrylony cukier brązowy. Generalnie koszmarnym zajęciem jest dla mnie dodawanie cukru. Wzięłam się na sposób, po prostu wodą rozcieńczam trochę cukier w puszce i przelewam wszystko do butelki za pomocą lejka. A jeżeli macie jakiś lepszy sposób, jak ten cholerny cukier rozpuścić i dodać do tej butelki przez lejek, to się nim podzielcie. Mi się nie udało lepszego wymyśleć. Dolewam resztę wody, tak żeby dobyć ten 1,80 l, który ma być wlany. Mieszam wszystko
Zgodnie z instrukcją potrzeba jeszcze wsypać saszetkę A i B. Saszetka A zawiera drożdże, a saszetka B zawiera jakieś kultury bakterii, które przyspieszają fermentację. Zobaczcie, ile to jest 300 gram cukru. Wszyscy ketogenni święci się właśnie przewracają w grobach, bo cukier. Ale wino jest dla ludzi, więc wino jest też dla ketogeników w rozsądnych ilościach. Nikt nie każe wam wypić tych 6 butelek wina, które otrzymacie z tej butli na raz. Uważam, że lampka wina raz na 2-3 dni jest jak najbardziej w porządku. Więc nie ma co panikować. Oczywiście jak ktoś nie chce, to nie pije. Ja bardzo lubię wino. Nie mogę pić teraz wina słodkiego, ponieważ ma dużo więcej cukru. W związku z tym zadowalam się winem białym, wytrawnym, a jak widać można dosyć prosty sposób zrobić własne wino. Tutaj mówię, nie wiadomo jeszcze, czy to będzie eksperyment, czy będzie można to nazwać winem. Mam pewne wątpliwości, czy 300 gram cukru wystarczy, żeby to wino zaczęło pracować, fermentować. W instrukcji jest napisane, że powinno to być 450 gram cukru. Więc zobaczymy. Zawartość saszetek opróżniona do butelki. Wszystko trzeba znowu wymieszać. W instrukcji znowu jest napisane gentle, czyli delikatnie wymieszać. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak delikatnie wymieszać taką olbrzymią butlę. Więc w moim wykonaniu to nie jest wcale delikatne wymieszanie. Ja to po prostu mieszam, tak żeby się rozmieszało. Jakiś wir tam się zrobił w paku, jakieś farfocle pływają, jakieś wygląda jak syfilisy, ale to są wszystko te drożdże z saszetki. Wygląda to przedziwnie. Teraz pora założyć korek. Syfonik jest napełniony do połowy wodą. Będzie fajnie widać, jak pracuje. Wciskam korek. Zobaczcie, ile farfocli. To drożdże. Drożdże i kultury bakterii. W ogóle nie przypomina to białego wina. Na razie przypomina jakąś taką herbatę albo rozwodnioną kawę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba będę to na razie nazywać eksperymentem, a nie winem. No i tyle. Odstawiamy to na 24 godziny, żeby zaczęło fermentować. 20-25 stopni to optymalna temperatura.